Wielki Poniedziałek 30 marca 1282 roku na placu przed kościołem Świętego Ducha w Palermo na Sycylii śpiewem i rozmowami skracano sobie czas przed zbliżającymi się nieszporami. W pewnym momencie na zatłoczony plac weszła grupa francuskich żołnierzy. Nie zważając na chłodne przyjęcie, postanowili przyłączyć się do zabawy. Jeden z nich, sierżant, porwał do tańca młodą mężatkę. To rozwścieczyło jej męża, który zaatakował Francuza nożem i pozbawił go życia. Towarzysze sierżanta ruszyli mu na pomoc, ale sami zginęli z rąk Sycylijczyków. Wkrótce dzwony kościelne zabiły na nieszpory, a przy ich biciu Sycylijczycy rozbiegli się po mieście z okrzykiem „Śmierć Francuzom!”. Ginął każdy, kto nie potrafił wypowiedzieć słowa Ciciri. Nim nastał poranek, życie straciło 2000 Francuzów. Tak dramatycznie rozpoczęły się tak zwane nieszpory sycylijskie, czyli powszechne powstanie mieszkańców Sycylii, które wybuchło w Palermo przeciw feudalnym obowiązkom przeniesionym z Francji przez Andegawenów. Wedle innej wersji doszło do zgwałcenia włoskiej panny młodej w dniu jej ślubu przez francuskiego żołnierza. W odpowiedzi na gwałt Sycylijczycy, pragnący pomścić hańbę rodaczki, zaatakowali garnizon francuskich żołnierzy. W języku włoskim mafia oznacza moja córka, co stało się okrzykiem bojowym Sycylijczyków. Mafia, mafia, miała ponadto błagalnie krzyczeć matka zgwałconej dziewczyny. To jedna z teorii pochodzenia słowa mafia. Jak doszło do tego powstania nazywanego nieszporami sycylijskimi? Andegawenowie objęli panowanie na Sycylii dzięki poparciu udzielonemu papieżowi Urbanowi IV w walce z jego wrogiem, królem Sycylii Manfredem, nieślubnym synem cesarza Fryderyka II. Papież zwołał krucjatę przeciwko Manfredowi i Karol Andegaweński z wojskami francuskimi najechał na kontynentalną część królestwa. Manfred usiłował zebrać sojuszników spośród mieszkańców Rzymu i Gibelinów, jednak nie doczekał się pomocy. Do bitwy między wojskami Manfreda a Andegawena doszło pod Beneventem 26 lutego 1266 roku. Część hrabiów włoskich zdradziła Manfreda, którego wojska zostały pokonane, a on sam zginął na placu boju. Po śmierci Manfreda władzę w królestwie Sycylii objął Karol I Andegaweński. Człowiek bardzo ambitny, brat króla Francji Ludwika Świętego, pragnął stworzyć imperium śródziemnomorskie. Sycylia i południowe Włochy były początkiem jego marzeń. Był właścicielem posiadłości we Francji, Grecji i Palestynie, a teraz spoglądał łapczywie również na Konstantynopol. W 1261 roku cesarz Nicei Michał VII Paleolog odzyskał Konstantynopol, a wygnany łaciński cesarz Baldwin II uciekł, szukając pomocy na zachodzie. Dla Karola był to doskonały pretekst do wyprawy na Konstantynopol przeciw schizmatyckim Grekom. Wyprawa była jednak wielokrotnie odkładana. Miała ruszyć wiosną 1282, aby zdobyć Konstantynopol. Nie doszła jednak do skutku z powodu małego z początku powstania na Sycylii, zignorowanego przez Karola. Rzeź Francuzów w nieszpory w Palermo była początkiem końca Karola na Sycylii. Władza Karola była bardzo niepopularna na wyspie. Drakońskie rządy francuskich feudałów spowodowały bunt. Wezwaniem do powstania, jak słyszeliśmy, były dzwony bijące na nieszpory. Sycylijczycy napadali i mordowali Francuzów. Zamieszki ogarnęły niemal całą wyspę i doszło do licznych masakr wojsk Andegawenów. Rebelianci zniszczyli także stojące w portach okręty Karola I. W czasie buntu zginęło kilka tysięcy Francuzów. Inna teoria głosi, jakoby słowo mafia pochodziło od pierwszych liter hasła,
które towarzyszyło Sycylijczykom podczas niewoli francuskiej pod rządami dynastii Andegawenów. Śmierć Francuzom hasłem Włochów. Powstanie wybuchło dzięki bizantyjskiej dyplomacji. Wydawało się, że Bizancjum, Konstantynopol, był skazany na porażkę, a jednak cesarz Michał znalazł wyjście z tej sytuacji. Skorzystał z floty aragońskiej, którą współfinansował już od dłuższego czasu. Razem z Piotrem III Aragońskim przygotował tzw. nieszpory sycylijskie, wyczerpanej ciągłymi wojnami Sycylii, które pozbawiły władzy Karola. W ciągu kilku dni zamieszki rozszerzyły się na całą Sycylię. Karol przebywał w Neapolu, gdy na początku kwietnia dostał wieści o rzezi w Palermo. 28 kwietnia przyłączyła się do powstania Messyna, a wysłana przeciwko Palermo andegaweńska flota została zniszczona. Zatem wyprawa na Konstantynopol musiała zostać odwołana. Flota zebrała się w cieśninie messyńskiej, skąd Karol chciał ją osobiście poprowadzić przeciwko zbuntowanej wyspie. Karol mógł liczyć na poparcie papieża oraz króla Francji Filipa III. 6 sierpnia Karol przypuścił pierwszy atak na Messyna. Po odparciu pierwszego szturmu spróbowano mediacji legata papieskiego. Gdy i ona okazała się bezskuteczna, 15 sierpnia zaatakowano ponownie i ten atak został odparty. Karol zarządził więc blokadę twierdzy. 14 września ponownie spróbował szturmu, ale z identycznym skutkiem jak poprzednio. 30 sierpnia 1282 roku Aragończycy wylądowali w Trapani, będący w tajnym przymierzu z Bizancjum, i Sycylijczycy złożyli hołd Piotrowi Aragońskiemu, czyli królowi Aragonii. Po usunięciu Karola I Andegaweńskiego w Palermo 4 września król Aragonii został okrzyknięty królem Sycylii. Następnie triumfalnie wkroczył do Messyny. Aragończycy stali się nowymi panami wyspy, a Karol bardziej musiał się martwić o posiadłości we Włoszech, niż myśleć o krucjacie na Bizancjum. Największy wróg cesarstwa bizantyjskiego został pokonany. Król Karol odpłynął do Kalabrii, a potem uciekł do Francji i ostatecznie zrezygnował z planów odbudowy państwa łaciników. Wydarzenia te pokazały mistrzowskie opanowanie przez cesarza Michała sztuki dyplomacji. Na morzu toczyły się jeszcze zwycięskie walki dzięki sukcesom sycylijskiego admirała Rogera z Laurii, który z sukcesami łupił statki andegaweńskie. Andegawenowie podjęli wojnę z Aragonią, która ciągnęła się jeszcze wiele lat po śmierci Karola. Niemniej Sycylia znalazła się pod panowaniem Aragończyków, a Andegawenowie mieli jej już nigdy nie odzyskać. Tak niekorzystnie dla Francuzów zakończyły się te nieszpory sycylijskie. I jednocześnie zakończył się sen o Imperium Andegaweńskim na Morzu Śródziemnym. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.